Hej, ja jestem Netsi, a to Niedziela. Sunday, postać w Star Railu. Niedziela. Jego chyba nie trzeba przedstawiać. Jego fandom jest kompletnie szalony. Jak pewnie wiecie, kilka dni temu miejsce miała jego premiera jako grywalnej postaci, po 500 latach czekania. Dlatego tak, jak robiłem to z pozostałymi, omówię teraz jego in-game lore. Od razu też mówię, nie będę wspominać tutaj o Trail-Based Mission z wersji 2.7, bo jeszcze sam w niego nie zagrałem. Jednak zanim przejdę do jego opisów, czas przypomnieć, co o nim do tej pory wiemy. Niedziela to brat Rudzika. I głowa rodziny Oak, dopóki nie został przejechany przez Astral Express. Myślę, że aby zrozumieć lepiej jego przeszłość i to, czemu postanowił zdradzić harmonię i przejść na stronę porządku, muszę przytoczyć historię z jego dzieciństwa. Rodzice Sundaya i Robin zmarli w wyniku wojny, gdy ci byli jeszcze mali. Przygarnął ich Gopherwood, znany wam pewnie teraz jako Dream Master, i nauczył ich życia na Penacony. Przypuszczam, że wielu z was ani razu nie usłyszało opowieści o małym gołębiu. Pewnego dnia, po obiedzie, kiedy Sunday i jego siostra odpoczywali na dziedzińcu domu Wooda, znaleźli małego czerwonego gołębia. Okej, odpuszczę wam tego. Zgaduję, że jak ja, słyszeliście to już milion razy. Dlatego wyjaśnię tylko, o co chodzi z tą opowieścią. Używając gołębie jako paraboli, Sunday zastanawiał się, czy lepiej jest pozostawić ludzi samym sobie, by mogli robić co chcą, jednak w ten sposób będąc narażonym na niebezpieczeństwo i możliwą niechybną śmierć, czy lepiej dać im szczęście i bezpieczeństwo, jednak jednocześnie odbierając im też wolność. Ci, którzy grali w Trail-Based Mission na Penacony, pewnie wiedzą, że Sunday uznał drugą opcję za skuteczniejszą i postanowił, używając mocy porządku, uwięzić wszystkich we własnym śnie, gdzie nigdy nie doświadczyliby smutków i trudów życia, a weekend trwałby 7 dni w tygodniu. Przy okazji zamienił się w ogromnego mechanicznego dyrygenta, ale to mały szczegół. Ostatecznie Sunday został pokonany przez bezimiennych i usłyszał odpowiedź na pytanie o to, czemu życie śpi, ponieważ któregoś dnia obudzimy się ze swoich snów. Następnie został złapany przez IPC i zawarł pewien pakt z Jade, jednak nie do końca wiemy, na czym on polegał. Dobra, to teraz, kiedy podstaw mamy z głowy, możemy przejść do in-game profilu Niedzieli. Składa się on z 4 listów napisanych przez niego do Robin w różnych okresach czasowych, niejako ukazując jego przemianę. Pierwszy list pochodzi z dzieciństwa Sundaya. Uczył się wtedy śpiewu, co mu nie wychodziło, a nauczyciel mówił, że jego głos brzmi jak warczenie, oraz gry na fortepianie, w czym akurat był dobry i potrafił zagrać cały utwór bez błędu, słysząc go tylko jeden raz, a pan duży, jak go Sunday określał, zawsze go pochwalał. Akurat w tym czasie Robin uczyła się na innej planecie, jednak wysyłała Sundayowi desery, których nie był w stanie przestać jeść. Wspomina też wtedy o ulubionym przez każdego gołębiu, wiecie, tym, którego znaleźli z Robin na podwórzu Gopherwooda. Z dnia na dzień miał być w stanie latać coraz wyżej i coraz to bardziej zbliżał się dzień, w którym w końcu musiał zostać wypuszczony. Też w tym czasie Sunday rozpoczął nauki u tzw. Bronze Melodia, czyli osoby, do której ludzie przychodzą, by ten odpuścił im grzechy. A jak wiemy, tę rolę później przyjął Sunday. Fantazywał przez to, że dzięki temu stanie się super mega osobą w przyszłości i zamieni Penacony w super dobre miejsce. Na zakończenie wspomniał, że wysyła siostrze paczkę nowych smaków Solgladu i by wysyłała mu więcej tart. Następnie podpisał się: zawsze cię wspieram. Twój starszy brat. W drugim liście Sunday był już starszy. Wspomniał tam, że przesłuchał nowe piosenki Robin i uznał je za rewelacyjne, a ulice Penacony są oblepione plakatami reklamującymi jej nowy album. Mimo tego napisał jej, że miejsce to zmieniło się na gorsze i dobrze, że tu nie przybywa. Według niego w Penacony jest coraz więcej Dream Chaserów, a gospodarka tego miejsca kwitnie, jednak jest tu coraz bardziej chaotycznie, a Bronze Melodia zmienił się nie do poznania. Pracownicy są coraz bardziej wykorzystywani, a ich płace są coraz mniejsze i wielu z nich nie ma już za to żyć. Spotkał raz pasażera na gapę, który znalazł się właśnie w takiej sytuacji i nie mógł już dłużej opłacać swojego pobytu na Penacony. Przez to był ścigany przez rodzinę Bloodhound. Sunday postanowił się za nim wstawić, jednak zaczął rozmyślać, jak dużo musi być osób w takiej samej sytuacji. Na koniec napisał Robin, że nie każdy ma tak dobre serce jak ona i by pamiętała dbać o siebie. Podpisał: zawsze twój, Sunday. Trzeci list napisany został tuż przed przybyciem bezimiennych na Penacony w Trail-Based Mission z wersji 2.0. Tam Sunday obwieścił Robin, że otrzymał od niej słodycze, jednak nie ma czasu ich teraz zjeść i zostawi je na później. Następnie wspomniał o tym, że jest na tropie zdrajcy wśród członków rodziny, o którym miała dowiedzieć się wcześniej siostra. Wiąże ją z tajemniczą śmiercią, jak i Watchmakerem, oraz prosi Robin, by ta nie próbowała się mieszać w tę sprawę. Następnie zwrócił uwagę na fakt utraty głosu przez Robin tuż przed rozpoczęciem festiwalu Charmony. Zgodził się
z siostrą, która uważała, że spowodowane jest to przez nieczystości w harmonii Penacony i stwierdził, że jedyną nienaruszoną rzeczą w tym miejscu jest prawdopodobnie ludzka chciwość. Następnie możemy zobaczyć akapit, który został całkowicie zamazany, jednak możemy wyczytać z niego słowa: przepraszam, nie miałem, z tobą wina, brzydzić się złem, wspaniałość słodkiego snu i korupcja oraz dekadencja. W ostatnim akapicie Sunday pisze: od kiedy stoję na czele rodziny, jest wiele rzeczy, o których nie mogę powiedzieć i wiele rzeczy, których nie mogę zrobić. Jednak to nie znaczy, że nie wiem, co się wokół mnie dzieje. Mimo że oboje chodzimy różnymi ścieżkami, mogę zapewnić cię, nigdy nie przestanę podtrzymywać danych ci obietnic. Podpisane: głowa rodziny Oak, Sunday. Pawilon porannego światła, moment porannej rosy. Penacony sen. System Astana. Ostatni, 4. list napisany został przez Sundaya po wydarzeniach z wersji 2.2, czyli kiedy został pokonany przez bezimiennych. W nim Sunday napisał, że dawno nic już do siostry nie wysłał i mimo, że nie jest w stanie aktualnie się z nią spotkać, dalej będzie do niej pisać listy. Następnie wspomina, co u niego. Ze swoją aktualną pozycją nie jest w stanie odkupić ją za wyrządzone grzechy, a jedyne co może zrobić, to eliminować echa porządku, które pozostały na Penacony, w ten sposób upewniając się, że nie zagrożą one więcej temu miejscu. Wtedy też pisze, to stało się z ptakiem, którym opiekowali się w dzieciństwie. Poleciał prosto w kierunku nieba, mimo tego, że mógł on spaść, ponieważ to było jego przeznaczenie. Tak samo on teraz, pamiętając o obietnicy danej siostrze, by nieść wszystkim szczęście, wyrusza w podróż, by znaleźć spełnienie w szerokim świecie. Pisze, że Welt pozwolił mu podróżować w ekspresie do momentu, aż Sunday nie znajdzie swojej ziemi obiecanej. Kończy swój list wiadomością o tym, że był na grobie ich matki i zerwał niebieskie kwiaty, by towarzyszyły mu one w podróży, a także dziękuję Robin za tartę, która smakowała tak jak dawniej. Podpisane: w podróży. Twój starszy brat. Tak wygląda historia Sundaya, osoby, która chciała być słońcem każdego, jednak spadła z nieba. I tak też wyglądał ten film, który się teraz kończy. Niektórzy z was mogą powiedzieć: ale co z voice line'ami? One jednak nie mają niestety zbyt wielu ciekawych informacji, o których byśmy do tej pory nie wiedzieli. Może oprócz fragmentu, gdzie wspomina o tym, że musiał szybko uciec z Penacony i nie przygotował wcześniej stosownych ubrań. A jeśli spodobał ci ten film, to zostaw lajka i suba. Przypominam też o moim TikToku i Ko-fi. A teraz się z wami żegnam. Pa pa.